Dowiedziałem się, że mam spróbować tej potrawy będąc tutaj. Diyarbakir. Ale nie wiedziałem, co to dokładnie jest. Teraz już wiem, ale najpierw to zamówiłem. Są to nerki wołowe. No ale cóż, będąc tutaj warto spróbować mimo wszystko. Raz w życiu. Diyarbakir znaczy dosłownie miasto miedzi. Słynie z wytwórni produktów z miedzi w skali świata i Turcji. Zgubiliśmy kawiarkę, więc musimy kupić kolejną. Może tutaj się uda. Dobra, kupiliśmy coś takiego sprzedane za ile? Za 220 lira. Ręczna robota. Ważną rzeczą, która jest w Diyarbakir, są dywany i płótna ręcznie tkane. 100 years old. Aha, It's old. very old. Na wielbłąda, żeby założyć. Camelback, okay. It's very old. Jest kurdysz? Yes. It's Kurdish. Diyarbakir. Very nice. Very No ten cheap. duży dywanik za 500 zł ręcznie robiony z wełny i jedwabiu. 250. Yes, 250. Pan tutaj usiłuje nam coś sprzedać. Te wszystkie dywany są zrobione tutaj lokalnie, w tym mieście Diyarbakir. Ręcznie. I nie są w sumie drogie na polskie. Ten ma 150 lat. Nefiat? 3000 Turkish lira. Aha. Czyli 800 zł za 150-letni dywan. Bardzo ładny. Syria, imigrant. Syrian people, many work and come from Turkey. Okej. Why this problem? Big problem for Turkish people. Why problem? Why? Turkish economic very down. Yes. Food, rent, every problem. Some Syrian people working, some not working. Okej. Some Turkish people not working, and Syrian people working. Aha. Like cheap work also. Like in Poland. Very big problem. Okej. Same like Poland. Exactly. Ukraina in Poland. I know, maybe. Yes. 5 million Ukraina in Poland. Same problem. Oh, same problem. Same problem. Thank. Producer. Halona miedź. Tak nas też było wytwarzane. Ciężka praca. No, nasza kawiarka też tak została wytworzona tutaj. Więc mamy fajną pamiątkę. Wydaje się zwykły lokal, tak? Wchodzisz, patrz na to. Jaka przestrzeń niezwykle stara na łukach. I tutaj chyba spalimy w końcu naszą pierwszą sziszę w Turcji. W Kurdystanie kawę podają z mlekiem po kurdyjsku, ale czymś nowym jest dla nas ten sok zamiast wody. I nie wiem w ogóle co to jest za smak i nie za bardzo go rozumiem, ale być może jest to sok z granata wymieszany z wodą. Strasznie aromatyczne. Super. Teraz, kiedy już najedzony jestem nerką wołową, a także migdałami blaszowanymi i załatwiliśmy wszystkie potrzebne sprawy, opowiemy nieco o tym niesamowitym miejscu. Otóż Diyarbakir, a w języku Kurdów Ahmet, to dziś potężna metropolia licząca 1 700 000 ludzi. Bardzo nowoczesne miasto, dobrze rozwiązane komunikacyjnie i wydaje się bardzo wygodne do życia. Jednakże to miasto niesie ogromne pokłady historyczne i postaram się wam teraz je trochę przybliżyć. Miasto zostało założone już w epoce kamienia przez Hurytów. Około 12 000 lat temu tutaj była cywilizacja, było to miejsce zamieszkane. Zachowało się trochę
rzeczy po nich. Jak choćby ta figurka, czy ta ceramiczna waza. Ona ma 8000 lat. Około 12 000 lat temu mieszkali oni w takich strukturach przypominających dzisiejsze znane nam tipi. Konstrukcja drewniana pokryta zaprawą wapienną. A tu widać model domu z okresu 8600-8300 przed naszą erą. Huryci w swojej szczytowej formie rozwojowej mieli królestwo Mitani. Zamieszkiwali północną Mezopotamię, Syrię oraz regiony Anatolii. Mieli swój język hurycki. Niestety, później zostali zasymilowani i zniknęli. W roku 66 miasto przejmują Rzymianie. Staje się ono stolicą Mezopotamii kontrolowanej przez Rzym i od teraz nosi nazwę Amida. Powstają wówczas bardzo zaawansowane struktury, mury miejskie, forteca. Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım. Ben bu kurşun sesini nerede olsa tanırım. Okres ten trwa aż do roku 359, kiedy to po 73-dniowym oblężeniu miasto podbijają Persowie. A więc rządcy tego miejsca zmieniali się z biegiem czasu, jednakże od strony etnicznej i od I wieku główną składową byli tutaj Ormianie. Później doszli także Kurdowie oraz Syryjczycy. Dowodem na to, że główną składową byli tutaj Ormianie, jest m.in. ruina tego oto kościoła świętego Grzegorza, gdyż Diyarbakir było jednym z głównych ośrodków kościoła katolickiego ormiańskiego. W wieku XIX miały miejsce potężne czystki etniczne, kiedy chciano się pozbyć Ormian żyjących na tych terenach oraz Syryjczyków. W samym tylko roku 1915 zostało tutaj zamordowanych 150 000 ludzi. Zostali oni wysłani na pewną śmierć na pustynię syryjską, a część z nich zamordowana na miejscu. Kolejnym dowodem na to, że społeczność ormiańska stanowiła nieodłączny, ważny element Diyarbakir jest ten oto kościół ormiański, który został tutaj zbudowany w 1376 roku i przetrwał do dzisiaj. Wiek XX to dramatyczny wzrost populacji Diyarbakir. W latach 30. jest to 30 000 mieszkańców, w latach 70. już 140 000. Później dochodzi do potężnego konfliktu kurdyjsko-tureckiego, w wyniku którego tysiące kurdyjskich wsi są wysiedlane. Mieszkańcy Kurdowie przenoszą się do Diyarbakir, który uważają za stolicę tureckiego Kurdystanu. Mają miejsce walki, gdyż Kurdowie walczą o swoją niezależność. W wyniku tych walk 72% zabudowy Diyarbakir ulega całkowitemu zniszczeniu. Największe zniszczenia miały miejsce w roku 2016. I teraz oczywiście za mną, czyli te piękne trawniczki, te nowe budynki, to wszystko ozdobione tymi pięknymi flagami tureckimi, to jest nic innego jak uprzątnięte gruzowisko po kurdyjskich i ormiańskich zabudowach dawnego miasta. Diyarbakır yolunda toz olmuş dağlarım. Bu hırçın depremlerle sarsılırım, kanarım. Arkadaşların yüzü ağır ağır solarken gün doğar yaylalara. Kahrımdan utanırım, kahrımdan utanırım. Allah zihin açıklığı hepinize versin ya beyazım. Sizden de Hazreti Eyüp Poznajcie Aliego, spaliśmy dzisiaj u niego, jest lokalnym przewodnikiem i jako, że jest Kurdem, to korzenie koszownicze tego narodu zmuszają ich, aby nie używali mebli, więc siedzimy na podłodze. Do you feel like this city, Diyarbakir, is the capital of Kurds? It is. I don't feel. It is. It is. It is. Okay. It's capital of Kurdish people in Turkey because the 95% are Kurdish in Diyarbakir. تقريحاني دمرهم جريو There are many people who wants to go to Europe, who wants to abroad to Europe, but I want to to stay here.
Yeah, nice foods, nice weather, Do you think, nice people. So, do you think that Turkish and Kurdish culture is similar or is it different? Kurdish, Turkish culture actually it is not similar. Zaza and Kurdish culture is same. Turkish culture is more modern, open culture. Kurdish culture is more covered culture, more religious culture. And Kurdish people became Muslim before Turkish people. لا لا كنتو يا لبدا بيواني مرهم جريو Kurds are living in the area of current Turkey, southeast and also Iran, North Iraq, Syria. Do you think there are differences in culture between Kurds from these other countries? No, not really. Not really. Just the language, the dialect of language is different. The culture is same. نمو 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 يوم لا لا مرهم كنتو Do you think it would be nice if Turkish Kurdistan would be separate country, or it's better No. like it's now? No. It's better like this. If there is human rights. So the human rights are okay now? The situation of Human Turkish rights, people? it's much better than before. But it's still not done it because there is no Kurdish language, official Kurdish language in the schools. And like Kurds wants to have Kurdish language official. They say, look, why German language is official, why English is official, why French is official in our school, why Kurdish language is not official. And more, in this country, half of the population is Kurdish. The rest half is Turkish and mixed. There are more Kurds than Turks in this country. Why Kurdish language is not official language? It should be. As our Kurdish children learning Turkish language in the school, Turkish children will learn Kurdish language in school. You understand? I have. This is what Kurdish people want. Because Turks, they came together. They married with each other. They make generation with each other. So Kurdish language must be official in the school. Yes. And the reason they said there is no Kurdish language, there is no Kurdish 40 years ago, because they said this, they said it's forbidden to speak Kurdish, it is forbidden to listen Kurdish music, to speak Kurdish language, all this, no Kurds. So what happened? PKK grows up. Yes. So you see, the first 15 years, I would say, 15, 20 years, PKK fight for Kurdish human rights. Okay, I accept it. But after 20 years, PKK became kind of, peon. Peon. Pion, no. Like, whoever tells you to do something, you do it. Ah, pion. Peon. It's the same in Polish. Yeah, that's why I said, peon. So after 20 years, now PKK is the peon of Israel, the peon of United States. Okay, and PKK is also a peon of the country who jealous Turkey. Israel and America is safe. They're safe. They don't want this country. They don't want to be strong, to develop. Good. They need conflict inside. Exactly. Also other countries like Syria, Iraq, Yes. Iran, they also want them weak Yes, exactly. all the time. When you were young in the school, it was forbidden to use Kurdish language. They make some problems in the school if you... For you? You are not allowed to speak, so It was possible to go to jail or something if you speak in Kurdish and... when you are child, no. But later child, later, yes. When
one of my uncle, because he had Kurdish contact, he was taken to the prison for 2 years. When you go to court, the judge has two law for you. Kurdish law, Turkish law. لو كلمة وأنا خايف. So you feel like Turkish people and Kurdish people live together. Yes, because you know, like we get married. My brother was married with a Turkish girl. So now you see they have one generation. This generation, this girl is half Kurdish, half Turkish. So, but this fascism, this nationalism, okay, happening by Turks, unfortunately, because in the west part of Turkey, like in Black Sea people are terrible. They are terrible haters of Kurds. Not 100%, but most of them. They destroyed Kurdish shops, they destroyed Kurdish restaurants. But in Kurdish cities, never Turkish restaurant has been destroyed, Turkish shop has been destroyed. Okay, I understand. Zerkerim dahi kore heval veren. I heard that in 2006 there was some society test here, and the result of the test was that like 80% of this city speaks Kurdish. Yes. And as the answer for this, they put a school book into schools titled My City Diyarbakir. They write about the cultures who live here, that it's Turks and others, but they didn't even write a word, a sentence about Kurdish language. When the Kurdish language is the most important, the most common. Ama kaya Ali kisi gelmişler ateşte yek zoldan Polonya. Koşuya maile Vere kule kotila dine çadıra komiçkine bukede Ana koya Ali od 8 lat karmi okoliczne zwierzęta, koty i psy. I wszystkie wiedzą, że ma dla nich zawsze mięso. I przychodzą do niego. No, a tak wygląda okolica. In local names, okay, in local mouths names called Ben Hussein, me and you. This area, these neighborhood names. Last year it was everywhere was full of houses, but they start to destroy these old houses because they are gonna make a big park, which is going to be the biggest park in Diyarbakir. The wall is also The walls, important. The walls are the second largest walls, but the oldest walls in the world. Mają prawie 6 km długości. It is 6 kilometers. It's all around surrounding the city. The city. Jesteśmy teraz w sklepie Aliego. Handmade kilim and carpet. It's the culture of Mesopotamia, and the color of this handmade kilim's carpet, they get from the flowers. So the color is always natural, never change. Housewife women, they spend their time to do such things like this as well. And when they need What's the function of this? It's not kilim. this is not kilim. This is usually they put on the floor to eat something on it. You can decor on the wall, Yes. like here. See? Jemy teraz prawdziwego donera z baraniny. Zobaczcie, ile dodatków do tego domowej roboty ayran w naczyniu z lokalnej miedzi. Ale to jest pyszne. Smacznego.